28-letnia Jennifer Strange była kochającą matką trójki dzieci, oddaną żoną i troskliwą kobietą, która każdego dnia dbała o swoją rodzinę. Była też wierną słuchaczką radia 107.9 The End, stacji, która nadawała rockowe i popowe piosenki, a rano oferowała słuchaczom rozrywkowe audycje umilające drogę do pracy. W styczniu 2007 roku Jennifer zadzwoniła do stacji, żeby wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania była popularna konsola do gier. Pomyślała, że to będzie cudowny prezent dla jej dzieci. Gdy spośród dziesiątek zgłoszeń została wybrana do udziału, była przeszczęśliwa. To, co miało być niewinną zabawą i szansą na wygranie wartościowego sprzętu, okazało się istnym koszmarem. KDND to stacja radiowa, która zadebiutowała w 1998 roku pod nazwą 107.9 The End. Była to jedna z wielu stacji należących do medialnego giganta Entercom. W porannym paśmie emitowano audycję Morning Rave prowadzoną przez grupę DJ-ów, którzy żartowali między sobą, odbierali telefony od słuchaczy i organizowali różne zabawy. DJ-om zależało na rozgłosie i zastanawiali się, w jaki sposób mogliby zwiększyć zasięgi i jak przyciągnąć do siebie większą ilość słuchaczy. W 2007 roku wielką popularnością cieszyła się konsola Nintendo Wii. W Stanach Zjednoczonych popyt na nią znacznie przewyższał podaż, a zdobycie tej konsoli w sklepie graniczyło z cudem. DJ-e z Morning Rave wpadli więc na kontrowersyjny pomysł. Zorganizowali konkurs o nazwie Hold Your Wii for a Wii, czyli wstrzymaj mocz dla Wii. Zasady były proste. Kto najdłużej wytrzyma bez korzystania z toalety, ten wygrywa konsolę. Choć z pozoru wydawało się to nieszkodliwe, przebieg konkursu okazał się daleki od normalności. Jeśli jednak wy chcecie spróbować sił w bezpiecznej rywalizacji, zapraszam do zagrania w Return of the Science, darmową grę MMORPG osadzoną w otwartym świecie inspirowanym anime Dragon Ball. Wybierz swoją ulubioną postać, zbieraj drużynę, zakładaj klan i rywalizuj w dynamicznych walkach PvP. Weź udział w eventach, rozwijaj swojego bohatera i walcz o kontrolę nad Future Earth. Zarejestruj się z linku w opisie i zgarnij 3 dni premium za darmo. Aby wziąć udział w konkursie, słuchacze mieli opowiedzieć o najgorszym prezencie świątecznym, jaki kiedykolwiek dostali. Najciekawsze odpowiedzi kwalifikowały się do udziału. Jennifer, lokalna słuchaczka stacji, zgłosiła się, mając nadzieję, że konsola sprawi radość jej dzieciom. Ku jej zaskoczeniu została wybrana. Konkurs rozpoczął się wcześnie rano. Jennifer wraz z 17 innych uczestników stawiła się w siedzibie radia o godzinie 6:45. Zanim rozpoczęto zawody, DJ-e kazali uczestnikom się rozebrać, ponieważ chcieli upewnić się, że nikt nie ma na sobie pieluch, które mogłyby pozwolić na oszukiwanie. Before we had started drinking any water at all, felt like we were kind of lab rats in a room. Embarrassing, very intimidating, piled together in a room and kind of stripped down our clothing and inspected so that we weren't wearing any diapers or anything like that. Następnie wszyscy podpisali zgodę na udział w konkursie. Zasady były proste. Uczestnicy mieli wypijać około 240 ml wody co 15 minut. Jeśli ktoś nie zdążyłby jej wypić w wyznaczonym czasie, zwymiotował lub udał się do toalety, odpadał. Początkowo atmosfera była luźna. Wszyscy czuli się swobodnie. Ale DJ-e zaczęli się niecierpliwić. Wszyscy pili bez problemu i nikt nie chciał się poddać. Wtedy zasady zmieniono. Zamiast 240 ml uczestnicy dostawali półlitrowe butelki wody, które musieli wypijać co 10 minut. Bardziej świadomi słuchacze wiedzieli, że takie tempo może być bardzo niebezpieczne. Do radia dzwoniły różne osoby, w tym pielęgniarki, ostrzegając przed możliwą tragedią. DJ-e jednak bagatelizowali sprawę. Odpowiadali: tak, jesteśmy tego świadomi. Podpisali zgody, więc nie ponosimy odpowiedzialności, okej? They sign releases, so we're not responsible. It's okay. And if they get to the point where they have to throw up, then they're going to throw up and they're out of the contest before they die. So that's good, right? W audycji wspomnieli nawet przypadek Matta Carringtona, chłopaka, który zmarł z powodu przewodnienia organizmu
po wypiciu 19 litrów wody podczas studenckiego rytuału inicjacji. Mieli więc świadomość, że takie zawody nie są bezpieczne. Żartowali sobie z tego, mając na uwadze tylko i wyłącznie wzrost popularności. I co najgorsze, w ogóle nie poinformowali o zagrożeniach uczestników konkursu. Kiedy zaczęto podawać większe ilości wody, niektórzy uczestnicy zaczęli odpadać. Chodzili do toalety, wymiotowali, a nawet mdleli. Jennifer, mimo że czuła się fatalnie, wytrwała prawie do samego końca. Jej brzuch podobno był tak nabrzmiały, że wyglądała, jakby była w ciąży. Pod koniec mówiła: boli mnie głowa. Ciągle mi mówią, że to przez wodę. My head hurts. They keep telling me that it's the water, that it'll tell my head to hurt and then it'll make me puke, but... Po 4 godzinach konkurs się zakończył. Jennifer zajęła drugie miejsce. Wypiła łącznie 9 litrów wody. W nagrodę dostała bilety na koncert Justina Timberlake'a. Na zdjęciu jest uśmiechnięta, ale tylko dlatego, że nie miała pojęcia, iż zostało jej zaledwie kilka godzin życia. Po wyjściu z radia z bardzo silnym bólem głowy zadzwoniła do swojego współpracownika i powiedziała, że źle się czuje i musi wrócić do domu. To był ostatni raz, kiedy ktoś słyszał ją żywą. Oczywiście picie wody to zdrowa czynność. Agencja Żywności i Leków zaleca spożywanie około 3 litrów wody dziennie. Ta ilość waha się w zależności od płci. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jej nadmiar może być równie niebezpieczny jak niedobór. Komórki w naszym ciele puchną pod wpływem wody. I co prawda większość z nich potrafi to znieść, ale komórki mózgu zamknięte w czaszce nie mają na to fizycznie miejsca. Ich obrzęk prowadzi do ucisku, a ten z kolei do zaburzeń krążenia i uszkodzeń neurologicznych. Nadmiar wody prowadzi też do hiponatremii, czyli wypłukiwania sodu z organizmu. Właśnie dlatego do napojów izotonicznych dodaje się sód, by wyrównać jego poziom przy intensywnym nawadnianiu. Jennifer została znaleziona martwa w swoim domu przez jej matkę, około godziny 14. Przyczyną śmierci była hiponatremia. Rodzina była oczywiście zdruzgotana. Dzieci ciągle pytały babcię, kiedy mama wróci do domu? Entercom próbowało uciszyć sprawę, oferując rodzinie pieniądze. Ci jednak odmówili, ponieważ chcieli pociągnąć sprawę dalej, by uchronić innych przed podobną tragedią. Audycja Morning Crave została natychmiastowo zdjęta z anteny. Cała 10-osobowa ekipa została zwolniona. Policja początkowo nie angażowała się w sprawę i nie widziała podstaw do interwencji, ponieważ uczestnicy podpisali zgody. Nie wiedzieli jednak, że w trakcie konkursu zmieniono zasady, a o zagrożeniach nikogo nie poinformowano. Sprawa odbiła się szerokim echem, nie tylko w lokalnych mediach, ale i w całej Ameryce. Rodzina Jennifer pozwała Entercom. Ława przysięgłych uznała, że Jennifer nie była odpowiedzialna za swoją śmierć. Pełną winę ponosiło radio. W takim rywalizacyjnym środowisku, bez uprzedniego poinformowania uczestników o zagrożeniach, ludzie byli skłonni do wypicia większej ilości wody, ponieważ nikt nie chciał wyjść na przegranego, gorszego od reszty. Nikt nie poinformował ich, że może się to wiązać nawet ze śmiercią. Dodatkowo byli zachęceni do niebezpiecznych działań możliwością wygrania konsoli. Ostatecznie rodzina Jennifer wygrała sprawę i otrzymała odszkodowanie od radia w wysokości ponad 16 milionów dolarów. Tak kończy się tragiczna historia Jennifer Strange, kobiety chcącej sprawić miły prezent swoim dzieciom, a została doprowadzona do śmierci przez ulubioną stację radiową, która dla sławy była w stanie wykończyć niewinną kobietę. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Według statystyk duża część z Was nie subskrybuje tego kanału, więc zachęcam Was do subskrypcji, abyście nie przegapili żadnego odcinka. Zapraszam Was również na Instagrama, gdzie wrzucam zdjęcia, zapowiedzi filmów i możecie mieć tam ze mną swobodny kontakt. Jeżeli chcesz zostać patronem kanału, to zapraszam Cię również na Patronite, tam będziesz miał wcześniejszy dostęp do filmów i nie tylko. Wszystkie linki znajdują się w opisie filmu. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Hej!